Klasyk do 10 000, wow na zlocie, dobry kolor, pochodzący z polskiej fabryki? Tak, to jest on. Cienias Sporting. Czy można go kupić za 10 000? Prawdę powiedziawszy, nie wiem. Dla mnie są bezcenne. Dlaczego? Dlatego, że są w oryginalnych kolorach, w oryginalnym lakierze, mają nie więcej niż 140 000 km przebiegu i nie są jeszcze zardzewiałe. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Cinquecento Sporting w kolorze żółtym, w ładnym stanie i co ważne, w pierwszym lakierze szukałem rok, dwa. Od momentu, kiedy zacząłem Wam opowiadać w ogóle o klasykach do 20 000, zacząłem się nim bardziej interesować i tak naprawdę codziennie przeglądałem ogłoszenia. Dzięki temu, że robiłem to systematycznie, znalazłem wpierw tego z lewej. Wóz jest cały w oryginalnym lakierze, pochodzi z niemieckiego rynku, dzięki temu nie zardzewiał. Tydzień później znalazłem tego. Kupiłem go dlatego, że miał na sobie oryginalne felgi, nigdy nie restaurowane, ale nowe. New Old Stock. Było to dla mnie do tego stopnia ważne, że postanowiłem kupić cały drugi samochód, aby przenieść te felgi do tego pierwszego egzemplarza. Tutaj widzicie stare, tutaj są nowe. Czy cienias może być fajny? No tak, ja osobiście mam do niego olbrzymi sentyment. Dlaczego? No, w latach 90. był to absolutny król mojego pokolenia. Dzieciaki jeździły nim w kajotesach, jeździły nim do szkoły. Zresztą w 91 roku, jak się pojawiło zwykłe Cinquecento, no to dla mnie, jako wtedy 12-latka, to było wielkie wow. Samochód był nowoczesny, pochodził z polskiej fabryki. Estetyka tego samochodu bardzo mi się podobała. Natomiast jak się pojawił Sporting, to był 94 rok. Początkowo był plan, żeby pod maską znalazł się silnik 1.2. Zarząd Fiata nie zdecydował się na tak radykalny ruch. Samochód by pewnie wtedy był zdecydowanie jednym z najszybszych w palecie Fiata. Natomiast zaakceptowano 1.1 z Fiata Punto, 54 konie, 13 sekund do setki, prędkość maksymalna 150, a czy w rzeczywistości te samochody jechały wszystko, co się da. Cinquecento Sporting zniknął z polskich ulic przez kajotesy, track day'e. One go wybiły totalnie, tak samo jak wybiły BMW 36 w najmocniejszej wersji, czyli 3.2.8 w manualu, 3.2.5 w manualu, ich nie ma. Tak samo nie ma cieniasów Sportingów, szczególnie w kolorze żółtym i czerwonym, bo to są dwa najbardziej poszukiwane kolory. Były jeszcze czarne, srebrne i niebieskie. Natomiast kolory żółty i czerwony są dodatkowo trudne przez to, że jakakolwiek naprawa nadwozia oznacza olbrzymi problem z dobraniem koloru. Dlaczego? Dlatego, że fiatowska paleta kolorów miała jakiś specjalny pigment i w tym żółtym, i w tym czerwonym. On pod wpływem słońca zmieniał barwę samochodu. W sensie stawał się bardziej mleczny. Z jaskrawo żółtego robił się bardziej taki majonezowaty, a w przypadku czerwonego on po prostu black. I ciężko jest cokolwiek z tym zrobić. W związku z tym dla mnie było bardzo ważne, żeby samochody, które chcę kupić, były w oryginalnym lakierze, bo to tylko i wyłącznie dawało gwarancję jednolitości koloru na karoserii. Co ciekawe, kolory w Cinquecento, m.in. Giallo Ginestra, pochodził z palety Fiata, która też miała zastosowanie w Lanci Delta Integrale Evo 2 i w Ferrari. Więc Giallo było symbolem włoskiego sportu samochodowego. Można pokusić się o takie określenie. To, co ja lubię jeszcze w tym samochodzie, to już wcześniej wspomniane alufelgi. Są to speedliny, które tak naprawdę miały swoje miejsce także w
modelach Ferrari z tamtego okresu i w Lancitema 832, która też jest napędzana silnikiem Ferrari. Tak więc to wszystko ma jakiś swój ciąg logiczny. Co zawsze mnie fascynowało u włoskich projektantów, że naprawdę jest widoczna konsekwencja danego pomysłu. Ten egzemplarz pochodzi z rynku niemieckiego, który charakteryzował się między innymi tym, że w standardzie był airbag dla kierowcy i ten szyberdaszek. On jest tylko uchylany do góry, ale jest tutaj specjalna dla niego tapicerka. Co było cechą charakterystyczną sportingów? Obszyta skórą gałka zmiany biegów, obszyta skórą kierownica, fotele z czerwonymi pasami, czerwone wspaniałe pasy. Tak. Tak jak wspomniałem, charakterystyczne kolory nadwozia, na desce rozdzielczej obratomierz. No i jeszcze raz wrócimy do tej wersji niemieckiej, bo faktycznie ona miała elektryczne szyby i centralny zamek. Co ważne, w sportingach były jeszcze inne tylne lampy i charakteryzowały się tym takim przyczerwienieniem. Były też inne lampy z przodu. Zamiast szarego wkładu był czarny. Fajnie widać na przykładzie tego auta, że Renault Twingo, o którym opowiadałem też kilka odcinków wcześniej, było bardzo zaawansowaną i mądrą konstrukcją. Spójrzcie tutaj, samochód jest fajny, ale przede wszystkim swoim kolorem, gadżetami, a nie jakimiś wyjątkowymi pomysłami konstrukcyjnymi. Gdzie w Twingo na przykład jest przesuwana tylna kanapa i może być z tyłu bardzo dużo miejsca, albo może być bardzo duży bagażnik. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się jeździ sportingiem, to serdecznie zapraszamy na kanał Jana Garbacza, w którym testuję sportinga. Co ciekawe, ten następca małego Fiata, następca 126P, był produkowany tylko i wyłącznie w Tychach i kosztował w 1996 roku bodajże 17 000 złotych wersja podstawowa, a Sporting 22 000 złotych. Była spora różnica pomiędzy tymi wersjami. No podstawowy to była 700 dwucylindrowa. Dlaczego w ogóle te auta znalazły się u mnie w garażu? Dlatego, że z punktu widzenia kolekcjonerskiego one są symbolem pewnych rzeczy, których szukamy przez cały czas w fajnych inwestycjach i w samochodach klasycznych. One zaraz skończą 30 lat, bo Sporting jest 9.4, czyli ma dzisiaj modelowo 29 lat. Można go tanio kupić. W Polsce jest to właściwie niemożliwe, żeby znaleźć samochód w ładnym stanie z polskiego salonu. Ja takiego jeszcze nie widziałem, na pewno wy macie. Jeżeli możecie, to pokażcie je gdzieś w komentarzach. Natomiast ja, tak jak wspomniałem, szukałem ich parę lat i albo się spóźniałem, albo nie mogłem znaleźć. Oba auta pochodzą z rynku niemieckiego, który jest bardzo ciekawy, bo naprawdę tam bardziej dbano o te auta i można znaleźć coś za śmieszne pieniądze. Być może uda się wam znaleźć taki samochód do 10 000 złotych. Nie wiem, szukajcie. Najważniejsze to znaleźć w ogóle, tak? Natomiast nie dość, że go lubię, mam do niego sentyment, to uważam, że on fajnie się zestarzeje i na pewno wartość tego sentymentu, który jest związany z tym samochodem, będzie rosnąć. Uważam, że taki samochód jest fajną inwestycją. Najważniejsze jest tylko tanie magazynowanie. Dlaczego? No, bazowo jest to samochód za 10 000 złotych, w związku z tym myślę, że kiedyś tam najlepsze egzemplarze mogą kosztować być może nawet 10 razy tyle. Natomiast musimy znaleźć tani garaż, żeby koszty garażowania nie przekroczyły naszego potencjalnego zysku. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.